Pokój dobro? Pokój dobro. Dzisiaj otrzymaliśmy pytanie dotyczące mszy trydenckiej. Jaka jest nasza opinia na temat... Bardzo pozytywna. Jak na temat Eucharystii zasadniczo? No, wiemy, że Kościół dopuszcza sprawowanie Eucharystii w różnych obrządkach, w różnych rytach również i mamy ten ryt, no powiedzielibyśmy trydencki, niektórzy mówią, że nadzwyczajny. Tradycyjny. No, tak. No i tę mszę świętą, która jest w większości naszych kościołów obecny, bardziej taki tam no znany, bliski pewnie większości osób. No i teraz... Czyli ten obecny po Soborze Watykańskim II. Sporo osób, widzę, że jest sporo osób. No jest grupa osób, która bardzo stawia tak opozycyjnie te dwa ryty, tak? Sprawowane po łacinie, tyłem do ludzi, z całą gamą różnych gestów, tak, słów, tekstów. I ten nasz, który jest teraz ten nasz, i ten obecny. Ryt obecny. Jakoś przeciwstawiając je, próbując ukazać jeden lepszy od drugiego, jeden bardziej zachowujący świętość od drugiego. Ja w ogóle myślę, że też część osób, które szuka sakrum, szuka takiej świętości Pana Boga, zachowania tego, też pewnie z tego powodu no, ucieka w rytm trydencki, dlatego że tam jest to wszystko poprzez całą gamę, także przez język hermetyczny, jakim jest łacina, przez całą gamę symboli, gestów jest zamknięte. Tą świętość faktycznie czuć, że gdzieś tam coś nadzwyczajnego. Taki majestat, prawda? Takie dostojeństwo w tej liturgii jest. I to trzeba faktycznie oddać, że myślę, że sporo osób właśnie, taka jest moja opinia, skłania się w tym kierunku, bo chce zachować świętość Eucharystii, czyli świętość samego Boga. Nie? Ale obecny ryt, tak, który mamy, ten po Soborze Watykańskim II, wcale nie wyklucza możliwości, a wręcz przeciwnie, zakłada również tę świętość i tę konieczność zachowania sakrum, jak najwyższego sakrum. To jest ta sama ofiara. Ofiara składana w rycie trydenckim, ofiara w rycie składanym obecnym, to jest ta sama ofiara. To tylko się, no, w pewnym sensie możemy powiedzieć, forma zewnętrzna zmieniła, prawda? Ale w swojej istocie nie. Świętość Pana Jezusa tu jest identyczna. Oczywiście pewnie znajdziecie w internecie wiele nadużyć. To zgadza się. Nawet są specjalne portale, które się tak jakby specjalizują w wyłapywaniu tych nadużyć właśnie w obecnej w obecnym rycie, tak. I one, jak tylko pamiętajmy, że to nie jest norma. To, że jest wiele nadużyć w liturgii, to nie znaczy, że sama ta liturgia nie daje majestatu, nie daje piękna, nie daje poczucia bliskości Pana Boga, nie daje możliwości dotknięcia tego, co jest delikatne, a jednocześnie przeogromne, czyli zetknięcia się z sakrum, z Panem Bogiem. Problem polega na tym, faktem to jest, że nie wszyscy księża zachowują przepisy liturgiczne. Nie wszyscy księża przykładają się też do tego. To nie jest kwestia różnicy w rycie, tylko kwestia czasami nieprzygotowania się, jakiegoś byle jakiego podejścia też do liturgii. Jasne, robienia z liturgii wiemy, jakiejś zabawy, jakiegoś show, spektaklu, czegoś zupełnie śmiesznego. Natomiast zwróćmy uwagę, my tu cały czas mówimy o pewnym, jeżeli oczywiście mówimy o sprawowaniu Eucharystii, bo wierni czasami też faktycznie jakby w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Jest to prawdą, że jest to być może kwestia jakiegoś problemu z wiarą albo z wierności Kościołowi, ale sama liturgia to nie jest kwestia rytu, tylko kwestia wierności przepisom liturgicznym. Natomiast zwróćmy uwagę, że w liturgii trydenckiej sporo tych, no właśnie, dlaczego tam jest tak dlaczego wydawałoby się, że bardziej się przestrzega tamtych przepisów niż u nas? Być może dlatego, że one są przynajmniej były kiedyś, tak? Obwarowane grzechami. Grzechami to ciężkimi za najdrobniejsze uchybienia i być może to zachowanie zewnętrzne sakrum wynikało z lęku przed grzechem również. Nie chcę tu jakoś oceniać kapłanów, szukać ich motywacji, ale przypuszczam, że w wielu miejscach też tak się właśnie działo. Myślę, że to wygląda w ten sposób, że ta liturgia trydencka ona jest przepiękna, jest niezwykle bogata w treść, niezwykle bogata w sakrum, niezwykle przepojona jakąś symboliką, ale ta obecna liturgia, w której zazwyczaj uczestniczymy wszyscy,
Ona jest też niezwykle bogata w treść, niezwykle bogata w różnego rodzaju też gesty, postawy, w nasze zachowania, tylko że my sami przez czasami byle jakie kapłani sprawowanie, być może wierni przez byle jakie uczestniczenie, powodujemy, że spłycamy to. Zobaczcie, jak się niektórzy zachowują w Kościele, jakie przyjmują postawy, czy jak klęczymy w Kościele chociażby, prawda? No to zostawia wiele do życzenia, więc ważne jest to, co się dokonuje w sercu. Jakie jest moje nastawienie do przeżywania tego sakrum. Że tutaj tak opinia ostatecznie, tam gdzie rośnie wiara, tam nie będzie człowiek, byle liturgię przeżywał w sposób świadomy. Myślę, że wiele osób niestety w sposób świadomy nie przeżywa liturgii tutaj obecnego rytu, i ucieka z kościoła i jakby psuje markę tej liturgii, ale to równie dobrze możemy powiedzieć, że kiedyś, kiedy ta liturgia była powszechna, liturgia trydencka, wiele osób też jej nie przeżywało świadomie do dzisiaj niektóre osoby odsłuchują się święto, nie robią swoje rzeczy namawiają. No właśnie, to nie można powiedzieć, że ktoś się że się nie modli, to nie chodzi o ocenianie, ale o to, że też były dwa światy, słuchajcie. Tak. Ksiądz swoje, ludzie swoje, była niezrozumiała i pewnie zwolennicy liturgii trydenckiej mówią, no tak, były szaliki w ogóle, ale nie było one znowu aż tak popularne, żeby faktycznie każdy miał ten szalik, szczególnie w środowiskach wiejskich, także to może inaczej, obydwa ryty niosą ze sobą pewną trudność odkrywania, czym jest Eucharystia, czym jest świętość. Ta trudność polega na zaangażowaniu i na odpowiednim przygotowaniu. Nie? No i to tak ze strony wiernych, jak ze strony kapłanów. Prawdą jest to, że jest wiele liturgii sprawowanych niezgodnie z przepisami liturgicznymi, ale jest też sporo takich ośrodków liturgicznych, sporo kapłanów, którzy przykładają się do liturgii, wiedząc, że dotykają Najświętszego ze świętych. Myślę, ale tak właśnie to, co jest ważne, to, że ja też mam spotkać się z tym Panem Bogiem i że moja postawa, moje zachowanie, moje przeżywanie, moja świadomość na liturgii jest też niezwykle ważna. Przygotowanie mojej do liturgii. Odzwonili zakończenie. Pokój dobry.